Nazywam się Marek Olszyński, pochodzę z Przeworska, choć mało brakowało, pewnie urodziłbym się pod Lwowem, w Hanaczowie. Jestem z wykształcenia artystą grafikiem, kończyłem liceum plastyczne w Jarosławiu, potem byłem studentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a obecnie pracuję w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego i w tej właśnie pracowni grafiki warsztatowej, druku płaskiego, litografii prowadzę zajęcia. Siebie uważam za osobę, która na pewno inspiruje się tak zwaną rzeczywistością. Niektórzy twierdzą, że pewnie gdybym nie był plastykiem, to pewnie byłbym socjologiem i być może filozofem, bo to też mnie inspiruje. Te pytania, skąd przychodzimy, dokąd idziemy, kim jesteśmy, to nie tylko jest domena badań naukowców, ale myślę, że również wrażliwi artyści powinni sobie próbować na takie pytania odpowiedzieć. Ja się uważam, jeżeli chodzi znowu o jakąś tam szufladkę, bardziej za ekspresjonistę czy człowieka, którego inspiruje warsztat. Na pewno moje prace są różne w zależności od tego, w jakim warsztacie robię, bo to warsztat buduje formę, a forma wyrazistość dzieła. Więc wymykając się takiej dosłowności, powiem, że jestem bardzo otwarty. Wydaje mi się, że moja sztuka też się zmienia z biegiem lat. Jest coraz bardziej łagodna, tak to powiem. I ładna, cokolwiek to znaczy. Ja bardzo lubię, tak jak wspominałem, inspirować się takimi rzeczami biednymi, porzuconymi. To też się chyba brało z biedy, w jakiej w latach 80. w Polsce z jaką musieliśmy sobie w Polsce radzić w latach 80. Powiem Ci tylko tyle, że usiłowaliśmy z pasty do zębów robić farbę. Były takie wypadki, to było totalne niepowodzenie technologiczne, ale naprawdę niczego nie było i ta bieda spowodowała, że szukaliśmy różnych alternatywnych propozycji na podobrazia, na farby. Ja się inspirowałem tak zwaną sztuką biedną, arte povera, art brut. I ja do dzisiaj bardzo lubię mieszać. Naszym takim motto pracowni jest hasło z poematu Edwarda Stachury, z kropki nad Y bodajże: "Spomóż dopomóż, wyjątku czuły, odeprzeć tłumne armię reguły". O co chodzi? Według mnie, i to jest drugie takie motto właśnie mojego mistrza Kotłowskiego, warsztat zawsze musi pełnić rolę służebną, czyli ty jako artysta, malarz, grafik masz wręcz obowiązek tak go modyfikować, żeby on służył tobie, a nie żebyś ty, rezygnując ze swojej ekspresji, temperamentu, poddawał się pod daną technologię. Większość technik graficznych, możesz o tym nie wiedzieć, zwłaszcza litografia, jedna z najmłodszych, powstała przez przypadek. Pan Zennefelder niejaki szukał sobie taniej techniki do powielania swojej kompozycji muzycznej, bo miał takie ambicje i niechcący po prostu spreparował kamień, który się zwie łupkiem wapiennym, i to była najbardziej popularna nawet nie do grafiki artystycznej, tylko w druku takim, nazwijmy to, poligraficznym, technika robienia plakatów, map bardzo długo. Jeżeli chodzi o miejsca, które są dla mnie inspiracją, jeżeli chodzi o tak zwane miejscówki przeworskie, to na pewno jest to park z pięknym pałacem, jest to na pewno mleczarnia, sama Starówka, nasz rynek, tajemnica piwnic Lochów, bardzo taka intrygująca, o której dużo wiedziałem, ale jeszcze nie miałem okazji tam być. No piękne kościoły. Te wszystkie elementy są dla artystów ważne, dlatego, ponieważ one nie tylko mają dobrą historię, ale też mają piękną bryłę. I rzeki Mleczka, przez rzeka Mleczka, przez wiele lat nad tą rzeką Mleczką spędziłem dużo czasu. Też tam były plenery, więc robiłem plenery też i powiem, że takie właśnie uroda małego galicyjskiego miasteczka, jakim jest Przeworsk, jest bardzo inspirująca. Oczywiście już teraz bardzo rzadko inspiruję się bezpośrednio naturą, ale to, co tam robiłem, mile wspominam. Wystawę robi się po to, żeby nie tyle się upewnić, jakim się jest dobrym, tylko skonfrontować swoją sztukę, zwłaszcza na wystawach zbiorowych, ze sztuką innych artystów. To jest bardzo dobra lekcja pokory i też takiej samoedukacji, ponieważ w pracowni twoje prace zazwyczaj wyglądają dobrze. Kiedyś je musisz skończyć, mówisz tak, podpisuję, są zamknięte. Ale jak je konfrontujesz w innym otoczeniu, w innym świetle, w otoczeniu innych prac, to widzisz je wszystkie plusy i minusy, a zwłaszcza minusy widzisz. I
Takie wystawy nie powinno się właśnie robić po to, żeby pokazywać, jakim się jest wyśmienitym, świetnym artystą, bo artysta, jeżeli w to uwierzy, to już jest po artyście. Artystą się bywa. To, że masz jakieś dokumenty, papiery, tytuły, nie świadczy, że jesteś dobry. To nas weryfikuje czas i historia sztuki. Co mi sprawia najwięcej przyjemności w pracy na uniwersytecie? Na pewno niewątpliwie kiedyś należała do tego dydaktyka. Kontakt ze studentami jest bardzo inspirujący. To nie tylko jest wymiana pewnych informacji, to zawsze mówię, że to jest piękna symbioza, bo my im dajemy pewną rutynę, doświadczenie w warsztacie, oni nam dają pewną świeżość jeszcze nieoszlifowaną w kreowaniu i to często jest bardzo inspirujące. Co mi sprawia najwięcej przyjemności w tworzeniu? Proces twórczy, wiesz, to jest takie też również poznawanie siebie, uczenie się pokory, dyscypliny. Ja się na przykład dowiedziałem już dawno temu, że pojęcie czasu jest względne. Jeżeli jesteś naprawdę zaangażowany w malowanie obrazów, w tworzenie grafiki, ten czas zupełnie inaczej biegnie. To jest coś niesamowitego. Tak się na lekcji ponosi tylko duży w szkole, w szpitalu i wojsku i więzieniu, to naprawdę podczas pracy tracisz poczucie czasu po prostu i to jest dość fajne, a przede wszystkim proces twórczy to jest taka fajna przygoda. To jest tak jak wiesz, idziesz sobie gdzieś na wycieczkę i ty nie wiesz, jaka wycieczka się skończy. Masz wytyczony cel, czasami się kończy dobrze, czasami źle, ale idziesz. To nawet nie chodzi o finał, bo z tym finałem to jest tak, że później tą pracę oglądasz i po 2-3 tygodniach, jak ci się jeszcze wszystko podoba, to znaczy, że się nie rozwijasz. To jest też takie wyściganie króliczka cały czas, ale chodzi o sam proces. To jest coś niesamowitego. Mnie, nie ukrywam, bycie twórcą, tworzenie dzieł na pewien sposób zdyscyplinowało, pokierowało w dobrą stronę, w tą jasną stronę życia. Bo mówię, ja się nie oceniam, czy jestem dobrym artystą, czy nie, bo nas ocenia czas i historia sztuki. To, że ktoś, wiesz, teraz zdobywa jakieś nagrody czy pieniądze za obrazy, to nie jest wiarygodne. Nas weryfikuje czas. Jeżeli, wiesz, konserwatorzy dzieł sztuki po 100 latach stwierdzą, że warto to dać nawet studentom do tego, żeby to konserwowali, to znaczy, że byliśmy dobrzy. Bycie artystą to jest zostawienie po sobie, nie tylko bycie artystą plastykiem, bycie artystą takim naprawdę wiarygodnym, dla mnie przynajmniej, to są po prostu pełne szuflady dobrych tekstów, pełne pracownie dobrych grafik, dobrych obrazów, dobrych instalacji, dobrych obiektów. A to, że ktoś to dopiero odkrywa po 100-150 latach, nic się nie dzieje, trzeba się po prostu zbroić w cierpliwość.